Witam Was w moim warsztacie, witam Was w kolejnym dniu i chyba w kolejnym filmie. Myślę, że tak to będzie zrobione. Zaczynam chyba jeden z najciekawszych etapów budowy mojego mini kamperka. Będę go uzbrajał w różne przynasie. Już wykończeniówka, słuchajcie, widzieliście w ostatnim filmie. W środku są już regały, takie mini regały na różne przydasie na jednej ścianie, żeby za te miejsce wykorzystać maksymalnie. I teraz, słuchajcie, za chwilę przełączę kamerę, pokażę Wam, czym dzisiaj się zajmiemy. Przyszło sporo ciekawych paczek i jest naprawdę dzisiaj sporo do zrobienia, także raz, dwa, trzy, przełączam kamerę i już pokazuję. Jesteśmy tutaj, słuchajcie, jest laptop w warsztacie, tak jak widzieliście tutaj. Kolejne rzeczy zaprojektowane przeze mnie. Być może dzisiaj też to jeszcze zdążymy zrobić, nie obiecuję. Jest to po prostu taka konstrukcja do zamocowania laptopa, żeby służył jako telewizor. Takie elementy, tak jak pokazywałem, które sobie tam zaprojektowałem również i tutaj, czekajcie, i tutaj 12 sztuk takich wydrukowałem. Również Fusion 360. Tutaj na tablecie sobie instalujemy Fusion i możemy sobie takie podglądy robić, to jest bardzo fajne. Tutaj mam te elementy, słuchajcie. Jakość wydruku jest słaba, bo prędkość była bardzo duża, zależy mi na czasie, a to i tak jest, słuchajcie, to się wszystko zgubi. Takie gumeczki, słuchajcie, zamówiłem, już przyszły. To jest taka guma w linie, w oplocie takim. Też nie wiedziałem, słuchajcie, jak to, po jakim haśle to w ogóle szukać, ale w końcu znalazłem. No wszystko jest, wiadomo, dzisiaj jest wszystko można kupić, trzeba tylko wiedzieć, gdzie tego szukać. No i to oczywiście będzie do tamtego regału. To zobaczycie pierwsze. Zaraz to montuję, wiążę gumę i zobaczycie, o co mi chodziło. I teraz tak, przyszedł w końcu ten lakier strukturalny. Ja go na dzień dzisiejszy nie potrzebuję, ale on się jeszcze pewnie przyda. No tak jak mówiłem, szedł tak długo, że ja już zdążyłem kupić w sklepie lokalnym trochę drożej. Mógłbym go oddać, ale myślę, że i tak się przyda, także pewnie zostanie. Przyszedł filc, to co mówiłem na wcześniejszych filmach, że nie wiedziałem, jak tego szukać. No w końcu się udało, słuchajcie, udało się to znaleźć i myślę, że spróbujemy również na próbę tylne boczki tym zrobić. Klej tapicerski też już mam kupiony tamtym razem, także spokojnie, fajnie. I teraz słuchajcie, tutaj drukareczka już zaczyna drukować te elementy, które są teraz tam na ekranie, czyli do mocowania tego laptopa. Tam jeszcze będę robił takie coś. Ale drukuję to generalnie z resztek. Ten filament to jest taki najtańszy filament, mam złe bardzo doświadczenia z nim związane i on tak został. Zazwyczaj się kończy to zatkaną dyszą i oby tym razem się udało. Jak się uda, to już będzie końcówka, praktycznie będę miał święty spokój. W życiu już takiego najtańszy filament PLA z Allegro, w życiu ja już go nie kupię. Co ja się dyszną, wszystko pięknie, ładnie i dosłownie jest tak jak pisali. Do połowy rolki było ok, od połowy rolki się zaczął po prostu cyrk. Także to nie dla mnie. A te elementy, no widzicie, one były drukowane z zielonego filamentu. Po prostu wykańczam wszystkie resztki, jakie mam. Pomalowane są podkładem szarym, podkład epoksydowy i ja go zostawiam. Bo ten szary po prostu będzie mi tam pasował. Myślę, że to będzie wyglądało w miarę. Dobra, kończymy. Słuchajcie, ja będę wchodził tylko z gotowymi już etapami pracy. Zaczynam od montażu tego. Zobaczycie, jak to wyjdzie, czy to będzie pasowało i jaka jest funkcjonalność tego, przynajmniej w założeniu. Tyle. Dobra, słuchajcie, to mam wszystko zamontowane. Teraz guma. Wiążemy tutaj wszędzie gumę. Zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądało i działało. No i dobra, słuchajcie, została mi ostatnia sztuka i postanowiłem, że Wam to pokażę. Może komuś się spodoba takie coś i sobie takie coś będzie chciał zrobić. Także, no, powiem Wam, że tej gumy kupiłem na styk. Taka opalareczka, mini opalarka, to jest do cukiernictwa używane w Aksionie za grosze, niecałą dychę. Także to musi być. Przewlekamy przez pierwszy otwór i mamy tutaj, robimy supeł. O, cyk, dobra. I teraz słuchajcie, no ja już nie będę tego obcinał, jak miałem po prostu całą gumę 6 metrów, no to robiłem sobie tak, 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 tak i tak. I to miałem 4 długości i tak sobie obcinałem. Ja już teraz tu nie będę obcinał, bo i tak nie ma sensu. Po obcięciu znowu trzeba opalić, żeby to się fajnie
fajnie nam wygodnie przekładało. I teraz tak, pierwszy przekładamy oczywiście z tej strony, cyk, naciągamy go tak mniej więcej wstępnie, teraz z tyłu przechodzimy piętro wyżej, cyk, znowu teraz na drugą stronę, cyk, znowu piętro wyżej, cyk i teraz sobie to przeciągniemy, o, i teraz na drugą stronę przeciągamy, znowu piętro wyżej, cyk i na drugą stronę i tu kończymy. I teraz słuchajcie, ustalamy sobie od dołu naciąg tego, naciągamy tu troszeczkę, tu troszeczkę, tu troszeczkę i teraz tu. I teraz sprawdzamy jeszcze raz, troszeczkę tak. Dobra, ja będę chciał tutaj znowu mieć supeł, naciągam już dużo, robię supeł i słuchajcie, tutaj do przodu idź trochę, jeszcze nie obcinam, zostawiam, rozmieszczam sobie te naciągi, sprawdzam, jest ok, tak do wkładania czegoś większego, tak do przytrzymania, taki naciąg mi pasuje i teraz z powrotem tak obcinam z naddatkiem tam centymetr, pół centymetra, opalam i gotowe, słuchajcie, i gotowe 6 sztuk i teraz to nam będzie tutaj trzymać jakieś tam bajery, możemy to tak jak ten liny od ringu, właśnie, o mówię, cały czas mi to coś przypomina. Dobra, no i słuchajcie, drukarka 3D, projekt mój, wykonanie moje, drukarka tylko mi to wydrukowała, ja zamontowałem gumy, słuchajcie, bajera. Tak to wyszło, mi się podoba. Proste, szybka robota. Dobra, ten temat mamy zakończony, słuchajcie, tak to wygląda w całości z daleka. Ja jestem mega zadowolony, zadziałało tak jak powinno zadziałać, także proste rozwiązanie, a mam nadzieję, że się po prostu sprawdzi, ale dobra, na stole mamy już kolejną robotę i wymontowałem 2 boczki z tylnych drzwi, będę je próbował pokryć filcem, zobaczymy jak mi to będzie szło, jest tutaj troszeczkę wklęsłości, nigdy w życiu tego nie robiłem, także, ale mam klej tapicerski, mam filc, zamówiłem, znalazłem, także będę próbował to zrobić, jeżeli mi to w miarę wyjdzie, no to mam go na tyle, że na wiosnę, jak wyciągnę skrzynię, będę robił, albo wcześniej, nie wiem, zrobię również te pozostałe elementy, ale dobra, słuchajcie, raz, dwa, próba, dzisiaj klej tapicerski jest tam, podobno bardzo mocny, znaczy w sumie to nim kleiłem, naprawdę daje radę, także nie ma co, działamy.
Dobra, słuchajcie, zatrzymuję się tutaj w tym momencie, kilka słów. Powiem Wam szczerze, że plan był taki, że wykonam tylko 2 boczki tylnych drzwi na próbę i zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak wyjdzie tak sobie, to dam sobie spokój albo po prostu ściągnę to, pomaluję wtedy tą czarną farbą strukturalną. Ale powiem Wam, że nie chwaląc się, naprawdę jestem mega zadowolony z rezultatów, naprawdę, i robię wszystkie boczki w tej przestrzeni takiej, wiecie, ładunkowej. Tutaj z przodu to jeszcze zostawię, bo tam jest za dużo rozkręcania, ale będzie to tak fajnie oddzielone, tam zresztą tak będzie zasłona. Także tutaj, no musiałem tam troszeczkę oczywiście porozkręcać w tym busie tej zabudowy, żeby to wszystko wydostać, i zostały mi jeszcze tylko te 2, ale słuchajcie, tutaj mam zrobione, zacząłem od tych 2 oczywiście na tylne drzwi. Fajnie to naprawdę wychodzi, słuchajcie, tutaj jestem mega dumny z tego miejsca, tu jest naprawdę takie wypiętrzenie naprawdę dość duże i tutaj już się nie obyło no po prostu trzeba było wyciąć kliny, no bo tak na zakładkę to brzydko wyglądało. I na przykład w tym miejscu jest cięcie i w tym miejscu jest cięcie i naprawdę trzeba się przypatrzeć, żeby to zauważyć. To jeszcze tutaj wiadomo, no myślę, że wyszło nieźle, jak na pierwszy raz, robię to pierwszy raz w życiu, słuchajcie. I jestem zadowolony. No jest to brudne, wiadomo, bo tutaj jest masa trocin w tym warsztacie. Gdzieś tam jeszcze co chwilę coś tam się jednak z tego drewna robi. I teraz zostały mi 2 ostatnie elementy, słuchajcie. I tutaj też jest ważne, że tutaj mamy takie kołeczki, na to się to po prostu montuje, na zatrzas, i one nie wychodzą. One są tak zamontowane, że nie wychodzą, więc ja sobie tutaj dokleiłem z takiego kompletu, to chyba jest nawet z Actiona, z takiego kompletu takie mam zestawy, wyrównuję sobie to. Tutaj nawet, szczerze mówiąc, są podwójne i były ścięte nożykiem, żeby to maksymalnie wyrównać, bo wtedy ten panel tutaj było to samo, a widzicie, ja go przerobiłem, że on jest tutaj po prostu gładki. Ja go tylko tam zamontuję, przycisnę, te zaszaski złapią i będzie po robocie. Także taka modyfikacja przy okazji. Tutaj jeszcze kilka mam do wklejenia. No to jest po prostu, wklejam na te kołeczki i jest z głowy. Później to już pod filcem tego w ogóle nie widać, jest gładki panel. Dobra, ja się biorę dalej za robotę i tam się widzimy za jakiś czas. I dobra, słuchajcie, w takim wielkim skrócie tak to mniej więcej wyszło. Ja wiem, że to nie wygląda na razie zbyt ciekawie i zastanawiacie się dalej, co ja tu kombinuję. Jest to zrobione z totalnych odpadów. Ja to jeszcze troszeczkę odchudzę, chyba. Ale za chwilę zobaczycie, że być może nie będzie to wcale tak źle wyglądało. Tutaj pójdzie wykładzina, bo tam mi jeszcze kawałek został, a to będzie pomalowane na czarno farbą strukturalną, tą, którą malowałem plastiki. Ten materiał MDF powinien się lepiej pokryć niż sklejka. I tutaj drukarka już skończyła, słuchajcie, drukowanie. Te elementy, które Wam pokazywałem wcześniej w komputerze, takie wsporniki 60 stopni i takie ograniczniki, mam gotowe, słuchajcie. I to będzie tutaj, słuchajcie, będzie przymocowana taka półeczka pod takim kątem i tu będzie oczywiście takie moje centrum multimedialne. Zobaczycie, no po prostu będzie tam wisiał laptop. Tak jest, jak już będziemy sobie wieczorkiem leżeć, to na laptopie możemy sobie oglądać jakiś ciekawy kanał, na przykład na YouTubie, albo w ogóle telewizję, bo teraz to nie jest żaden problem, także takie coś na szybko zaprojektowane, 60 stopni, 2 sporniki, za chwilę wymodzimy jakąś półeczkę, wykładzinka. Aha, i tutaj słuchajcie, to będzie przykręcone do
tych podpór przedłużenia zabudowy, gdzie wspiera się materac, gdzie leży na tym materac, także to na koniec zobaczycie, o co chodziło. Tutaj są dwie mufy meblowe, jedna, druga i tu jest trzecia i ten główny element, który będzie wspierał się aż pod sufitkę u góry, tutaj będzie na takie pokrętło, będę go sobie mocował, będzie to łatwo demontowalne. Tutaj jeszcze mam takich pokręteł trochę, także takie na przykład dwa, tylko troszeczkę tego gwintu trzeba będzie odciąć, podkładka szeroka, ósemka i będzie to tak samo mocowane z tej strony, także fajnie, łatwe w demontażu. I słuchajcie, nie ma co. Ja tutaj to wszyściutko ładnie obiję wykładziną, klej tapicerski mam, także pójdzie raz, dwa, pomaluję i widzimy się, jak już będę tutaj montował. Słuchajcie, to zobaczymy, jak to się będzie sprawowało. Myślę, że nie jest to za małe, także powinno dać radę. Tutaj jest wypełnienia chyba 20%, ale tutaj zaprojektowałem tą ściankę taką, bo była taka możliwość i ona naprawdę bardzo wzmacnia ten profil, także raczej się nie boję tutaj o wytrzymałość, a tutaj będzie oczywiście podklejony jeszcze filtr z tej strony, tak jak mówiłem wcześniej, albo jakaś gąbka. To po prostu będzie ogranicznik, żeby laptop się nie zsuwał na dół, tak to będzie przykręcone, także jeden w tą stronę, jeden w tą stronę. Dobra, działam dalej i widzimy się już, jak będzie to, mam nadzieję, przygotowane w miarę do pokazania, do montażu. Dobra, te elementy, słuchajcie, mamy pomalowane, one już tutaj sobie schną. To jest ten element, który Wam pokazywałem wcześniej, a to są dwie takie podpórki i na tym będzie się trzymał laptop. Wyschnie to, już prawie jest suche. Fajna ta farba jest, bo bardzo szybko schnie, słuchajcie. A teraz zobaczcie tutaj, jak pięknie to już wygląda. Widzicie takie dechy z odpadów pod wykładziną, nie ma to znaczenia, wykładzinka przyszła. I słuchajcie, przypomniało mi się jeszcze o takim gadżecie, który już kupiłem jakiś czas temu. To jest taki panel, mamy tutaj dwa takie wejścia USB do ładowania, woltomierz i typowe gniazdo zapalniczki, także to sobie również tutaj zamontuję. Najpierw zamontuję tutaj mocowanie, takie półkę na tego laptopa i później zobaczę, w którym miejscu, jak już pójdę z tym do busa, w którym miejscu zamontować ten panel i później na szybciutko zaprojektujemy sobie taką pokrywę z drugiej strony, żeby to wszystko, bo tutaj z drugiej strony będą po prostu kable ze wsówkami, zobaczymy jaką głębokość, taką pokrywę z jednym po prostu tutaj wyjściem na dole, na te wszystkie kable, przykręcaną tam na 4 śruby. Zobaczycie, że raz, dwa takie coś bez problemu można zrobić. Puścimy to na drukarce, także niech się to drukuje, a ja sobie będę robił dalej. Słuchajcie, mała przerwa, ja sobie praktycznie już drugi raz oglądam bardzo ciekawy film o bardzo fajnej szkole drzewnej w Polsce na kanale Przemka Kępa Marzeń. Zobaczcie, naprawdę warto, jest się czym chwalić, mamy super szkołę. A ja sobie tutaj w przerwie jedzonko, słuchajcie, nowy sprzęt, taki w spadku od nas tam z mieszkanka, żonka mi dała i takie smakołyki. Byliśmy na urodzinkach wczoraj, siostrzenica 18, szwagier 60, także jedzonka trochę bym dostał w spadku i takie smakołyczki, słuchajcie, tu jest taki fajny serek w środku pikantny. Wygląda, to takie ma być. Ja też myślałem, że to jest jakiś węgiel drzewny. Bardzo dobre, słuchajcie. Także kolacyjka dzisiaj na wypasie. A tutaj no to jeszcze schnie, jeszcze kawałek. Będziemy to składać, słuchajcie. Także tutaj mam wszystko gotowe. Już jestem gotowy. Za chwilę zjem sobie i zobaczcie, jak już to poskładam, poskręcam. Dobra, słuchajcie. Półeczka na laptopa jest gotowa. Tak to wyszło, słuchajcie. Zaraz idziemy to montować tam do busika. I tutaj pod spodem już zamontowałem ten panel. Także fajnie to wyszło. Z tyłu sobie pomierzyłem jaką tutaj pokrywę muszę zrobić. Także za chwilę sobie coś zaprojektuję i może jeszcze dzisiaj puszczę wydruk. To Wam najwyżej tak pokażę tylko w przebitkach. Także tak to wyszło. Wszystko fajnie działa. Przy okazji jeszcze zrobiłem taką półeczkę, która będzie tam z boku przykręcona przy wejściu, co Wam pokazywałem. Zaraz ją będę malował jeszcze na czarno jeszcze raz, tym sprayem, strukturą. Na razie Wam nie powiem, na co to jest. Na bardzo ważne, malutkie urządzenie, bardzo przydatne. O nim będzie film. Nie wiem, który film będzie pierwszy, także nie chcę na razie tego pokazywać, ale jestem naprawdę, że tak powiem,
No, myślę, że to będzie robić robotę w takim malutkim kamperku. Tu jeszcze muszę zrobić sobie otwory, aby było chłodzenie. Z tej strony tak samo. Jakąś taką rozetę ze sklejki wypalić laserem. Też zaprojektuję raz, dwa. Pomaluję na czarny i będzie bajer. Dobra, słuchajcie. Ja to montuję i pokazuję Wam już to po prostu w busie, jak ten laptop tam będzie wyglądał, jak się go będzie oglądało i tak dalej, i tak dalej.